Cześć, tu Kasia Friend z motokaina.pl. Pozdrawiam Was z pokładu Audi Q3. Jest to druga generacja tego modelu. Jest, można powiedzieć, odświeżona z zewnątrz jedynie, natomiast ja miałam możliwość w tej chwili testowania samochodu jadąc z Warszawy do Krakowa. Otrzymałam model 2-litrowy diesel. Właściwie jest oznaczenie bardzo mylące, jako 35 Advanced TDI. Można by było sądzić, że jest to silnik 3,5 litrowy, a to jest po prostu 2-litrowy diesel o mocy 150 koni i moment obrotowy 340 Nm. Ten silnik jest skonfigurowany, przynajmniej na początku sprzedaży nowej Q3, z skrzynią manualną, 6-biegową. Niebawem będzie też dostępna S-Tronic, czyli wersja 7-biegowa, automatyczna oczywiście. Wtedy ten samochód będzie z napędem naprzód. Ja mam na pokładzie Quattro, czyli napęd na 4 koła, jest tutaj realizowany przez sprzęgło hydrauliczne. Ten samochód jest dość ciężki, gdzieś czuć to na trasie, więc ja się cieszę, że mam akurat skrzynię manualną, która bardzo fajnie mi się tutaj sprawiała. Te przełożenia są naprawdę bardzo fajnie zestopniowane. Nawet skok dźwigni jest krótki, więc jest to bardzo komfortowe. Na papierze ten silnik ma przyspieszenie do setki 9,3 sekundy. No, mam wrażenie, jakby to było nawet nieco wolniej. No, nie jest to samochód wyścigowy. W końcu jest to SUV i mało kto wybiera tutaj ten samochód ze względu na sportową jazdę. Skoro SUV, to również wysokie nadwozie i gdzieś to czuć. Czuć tę masę, czuć wysokość nadwozia. Ten silnik jest, można powiedzieć, podstawowy, te 150 koni, to jest podstawowa moc. Oczywiście są warianty mocniejsze. Nawet jeśli chodzi o silniki benzynowe, to można sobie kupić auto z mocą 230 koni, skonfigurować z podwoziem sportowym, z zawieszeniem adaptacyjnym, także dla chętnych czemu nie. Musiałam się zatrzymać, żeby Wam nieco więcej poopowiadać o tym samochodzie. Przede wszystkim jedno spostrzeżenie. Producent zakłada, że ten samochód zużyje w cyklu mieszanym 6,9 litra na setkę. No, jechałam co prawda na Dynamiku, jechałam moim zdaniem przepisowo, no i zużyłam 8,8 litra na setkę, więc jednak nieco więcej, no ale mieści się to, powiedzmy, w granicach rozsądku. Pamiętajmy, że jest to najmniejszy wysokoprężny silnik, który jest dostępny w Q3. Co się zmieniło w stosunku do poprzednika, co właściwie widać gołym okiem? Mianowicie to, że ten samochód się wydłużył. Wydłużono nadwozie o prawie 10 cm, co jest ewenementem w motoryzacji, bo w tej chwili idzie się w kierunku raczej poszerzania samochodów niż ich wydłużania. To się oczywiście przełożyło na przestronność wnętrza i to po prostu gdzieś tutaj czuć. Dodatkowo wydłużono rozstaw osi w stosunku do poprzednika, urósł o ponad 7 cm. To z kolei przekłada się na fajną, stabilną jazdę. Troszkę tutaj pokombinowano również z zawieszeniem, jest udoskonalony, w związku z tym rzeczywiście tą trakcję czuć, że jest naprawdę lepiej. Nadal jest to samochód, można powiedzieć, kompaktowy, jak na SUV-a, natomiast prowadzi się rzeczywiście bardzo przyjaźnie. Ja podczas tej drogi do Krakowa miałam warunki od słońca przez deszcz, prawie że grad. I to Quattro naprawdę trzymało w ryzach ten samochód. Bardzo przyjemnie mi się jechało tym sprzętem. Co jeszcze jeśli chodzi o wnętrze? Przede wszystkim mamy tutaj bardzo fajną kwestię związaną z tylną częścią, mianowicie jest przesuwna kanapa, którą można regulować w zakresie 15 aż centymetrów, więc znowu mamy więcej miejsca, przestrzeni na nogi, albo ewentualnie więcej miejsca w kufrze, jeśli podsuniemy z kolei do przodu te siedziska. Dla tych, którzy chcą podróżować z tyłu na jakichś dłuższych dystansach, dobra wiadomość, można na przykład pochylić
oparcia, więc drzemka upłynie nam po prostu w bardziej komfortowych warunkach. Jeśli chodzi o bagażnik, 530 litrów, no taka można powiedzieć przeciętna w tej klasie. Jeśli złożymy fotele, to osiągamy 1525, a to już jest naprawdę całkiem sporo. Ja w tej chwili siedzę w bardzo komfortowych fotelach, one nie są dostępne w standardzie, trzeba niestety je zamówić na życzenie. Mam wersję w ogóle wyposażeniową S-Line, nie tyle wyposażeniową, co taką designerską, można powiedzieć, linię designerską S-Line. Są tu 3 pakiety wyposażeniowe, natomiast w S-Line mamy takie fotele, które są, no można powiedzieć, nieco sportowe, pseudokubełkowe, bardzo dobrze trzymają tutaj w ryzach ciało podczas jazdy w zakrętach, z pięknym logo S oczywiście. Co fajne, jest obite z boku takim zamszem, ale nie jest to na szczęście zamsz, bo po co męczyć zwierzaki dla naszej wygody. Jest to skóra ekologiczna, natomiast w środku wypełniona tkaniną i Audi nazywa tą tkaninę Alcantara. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo podoba mi się taki fotel, bo nie lubię skór, na przykład w zimę są po prostu bardzo zimne i jeżeli nie masz podgrzewanych foteli, to nie jest to takie super. Co jeszcze? Aha, i mam oczywiście tutaj nie podgrzewane, tylko regulację 4-stopniową odcinka lędźwiowego, co też jest bardzo fajne i oczywiście dostępne tylko z przodu. Z przodu także też dostępna, niestety opcjonalnie, taka 3-ramienna kierownica spłaszczona u dołu, bardzo fajnie się trzymają w dłoniach. Tutaj mamy taką perforowaną skórkę, to wszystko naprawdę czuć tę jakość Audi. Przede mną Virtual Cockpit 12,3 cala, na którym możemy sobie wyświetlić na przykład całą mapę nawigacji na całą szerokość. Bardzo przydatne narzędzie. Oczywiście można sobie skonfigurować to tak, jak nam się to podoba. Ja akurat lubię wersję właśnie z mapą na całą szerokość, z małym obrotomierzem i z małym prędkościomierzem. Także mam tu wszystkie potrzebne dane, które są mi potrzebne w podróży. Natomiast z nowości można powiedzieć jest drugi ekran. Pojawił się tutaj na środkowej konsoli, który jest dotykowy. To też jest opcja MMI Touch. I tutaj wkomponowano go w takie piękne czarne szkło. Można powiedzieć, że to wygląda bardzo elegancko, ale oczywiście jak to wszystkie touchscreeny mają no, tę wadę, że się troszkę tam palcują. No ale są do tego fajne szmatki, więc ja nie uważam, że to jest jakaś wada. Jest to bardzo przejrzysty ekran, intuicyjny. Jego obsługa zajmuje naprawdę chwilę, żeby zorientować się w tych wszystkich możliwościach. Oczywiście możemy tutaj sterować głosowo. Jak dokupimy Audi Connect, mamy tutaj internet, oczywiście hotspot pokładowy, mamy internet LTE, mamy możliwość na przykład obliczania trasy online, przez co nawigacja proponuje nam na przykład objazdy, co jest bardzo wygodne, czy korki, czy tak jak teraz w Skarżysku miałam przestój ze względu na budowę trasy S7. Wszystko naprawdę działa bez zarzutu. Uważam, że jest to w tej chwili no, jedno z najlepszych rozwiązań, jeśli chodzi o nawigację i cały taki infotainment samochodowy. Co jeszcze? Mam tutaj oczywiście mnóstwo schowków w podłokietniku. Podłokietnik również jest na tylnych siedziskach, to znaczy dokładnie między nimi. Tam są też uchwyty na kubki. Przede mną w konsoli środkowej jest taka wnęka, do której spokojnie zmieścicie wszystkie smartfony. Można tutaj oczywiście podłączyć pod 2 złącza USB 2 urządzenia. Mam tutaj oczywiście wszelkie możliwości zmiany trybu jazdy, Drive Select, gdzie mam do wyboru właśnie opcję Dynamic, mam Comfort, mam Auto, czyli takie optymalne ustawienia, Individual, gdzie można dostosować sobie ten układ kierowniczy, czy reakcję przepustnicy na dodanie gazu, czy zawieszenie pod własne preferencje albo okoliczności przyrody. No i najfajniejsze chyba w tym wszystkim to, że ten samochód jest bardzo taki
łatwy do personalizowania właśnie, czyli wszystko właściwie można sobie wymyślić, zamówić. Oczywiście to nie kosztuje mało, ale jak się chce taki idealny egzemplarz, to naprawdę można sobie go fajnie skonfigurować. Ja siedzę w samochodzie, który bazowo kosztuje 163 000 złotych z groszami. Niestety doposażony kosztuje 200, prawie 30. No ale właściwie ma wszystko na pokładzie, czego mogłabym oczekiwać. Między innymi moje ulubione oświetlenie ambientowe. No nie mamy zmierzchu, więc tego nie widać, ale możemy sobie na przykład ustawić jedną z 30 barw. Nowe Q3 z zewnątrz nie zmieniło się jakoś drastycznie, choć producent twierdzi, że jest bardziej sportowe i taki ma też mieć charakter z zewnątrz. Uczyniono to za sprawą głównie lekko wyostrzonej single frame, czyli tej atrapy chłodnicy. Rzeczywiście jest to bardziej taki wyrazisty wzór, szerszy przede wszystkim, więc przód jest po prostu bardziej masywny. Z boku fajnie, bo są takie piękne przetłoczenia. Niżej mam wrażenie troszeczkę opada linia dachu, ale generalnie ten samochód z zewnątrz, jakbyście jeden koło drugiego postawili, no to są naprawdę nieznaczne detale. Jeśli chodzi o reflektory diodowe, są w standardzie, na życzenie są montowane matrixowe reflektory z adaptacyjnymi światłami do jazdy, natomiast jeśli chodzi o felgi, mogą być od 17 aż do 20 cali.